Cześć! Dziś na warsztacie coś lekko szalonego. Zainstaluję system Windows XP na płycie głównej Avita pod socket 7 z procesorem Pentium MMX o taktowaniu 166 MHz. Na początek jednak małe fleszowanko. Znalazłem najnowszy modyfikowany BIOS dla mojej płyty głównej. Zaprogramuję go przy pomocy programatora TL8662. Komputer uruchamia się z nowym BIOSem. Instalator systemu startuje z napędu optycznego. Ładuje się naprawdę bardzo wolno. Można by zażartować, że może i jest powoli, ale za to dokładnie. I już po ponad 5 minutach instalator się załadował. Mogę utworzyć partycję. I w końcu rozpoczyna się kopiowanie plików. Instalacja systemu to przede wszystkim dużo operacji rozpakowania skompresowanych plików. Dlatego biedny Pentium tak bardzo zwolnił. Po jedynych 90 minutach nadszedł czas na ostatni restart instalatora i w końcu pierwsze uruchomienie systemu Windows XP.
Zanim w końcu pokazał się pulpit i mogłem coś zrobić, minęło kolejne 6 minut. System działa bardzo ciężko. Wykonanie jakichkolwiek operacji trwa i trwa. W menadżerze urządzeń mam z jakiegoś powodu wykrzyknik przy karcie graficznej. Aby trochę odciążyć procesor, zmieniłem kompozycję na podstawową. Z ciekawości spróbowałem uruchomić internet. I nawet się udało. Sieć działa. Próbowałem zrobić aktualizację systemu przy pomocy Legacy Update. Ale jedyne co mi się udało, to wejść na stronę. Być może po dłuższym oczekiwaniu Legacy Update by zadziałał. Mi jednak już wystarczy przygód z X-Speciem na Pentiumie MMX. Jak widać, system działa. Jako tako. Ale wszystkiego jest za mało. Za mało mocy obliczeniowej procesora, za mało pamięci operacyjnej. Za mało wszystkiego, żeby ten system miał tu jakikolwiek komfort pracy. Ale mimo wszystko udało się. Windows XP na Pentiumie MMX 166 MHz wystartował, pokazał pulpit i nawet połączył się z internetem. Czy ma to sens? Niekoniecznie. Czy było warto spróbować? Oczywiście, że tak. To właśnie jest w retrokomputerach najfajniejsze. Sprawdzanie rzeczy, których kiedyś nikt by nie próbował, albo które wydawały się kompletnie bez sensu. Jeżeli podobał Wam się taki eksperyment, zapraszam na kolejne szalone filmy, gdzie znów będę uruchamiał dziwny system na dziwnym sprzęcie, który absolutnie się do tego nie nadaje. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!